Mój hibiskus, kochani, jest jadalny. Jest w Australii mnóstwo odmian hibiskusa. Ja natomiast kupując te drzewko, można powiedzieć żywopłot, on jest właśnie jadalny. To jest hibiskus taki, który używamy do herbat. I ja sobie właśnie suszę taki hibiskus i po prostu, i to jest tak raz na tydzień, bo nie wiem, czy zauważyliście, na drzewku jest pełno pąków, czy sobie go ładnie wysuszę, a później będziemy pić z tego herbatki. A zobaczcie, on tutaj ma taki pyłek, widzicie? Nie wiem, czy dobrze pokazuję. Zobaczcie, taki pyłek. I tu jest najwięcej właśnie tych wartości. To jest to, co pszczoły zabierają do ula. Wiosna jest właśnie najlepszym czasem, żeby zbierać właśnie te kwiaty. One kwitną cały rok, ale wiosna ma ta herbata z tych właśnie kwiatów będzie najlepsza, bo ma najwięcej właściwości. I my tego nie wyrzucamy. To wszystko sobie tutaj teraz ładnie obsechnie. Można też zaparzyć na świeżo. To nie jest tak, że jak nie zaparzyć, możecie zaparzyć już. A może zróbmy to? No to zrobimy herbatę z hibiskusa. Ja mam tutaj taki słoiczek z koszyczkiem i tu do tego koszyczka parę kwiatków. Ok, tylko sprawdzę, czy tutaj nie ma. O, tą szopułkę odrywam. Wkładam ją tutaj. Ok, odrywam, wkładam, dodałam dwa kwiatki. Ja myślę, że takie 3 kwiatki wystarczą na taką ilość. Zobaczycie, jak ta herbatka wygląda. A może jeszcze damy jeden taki mały. Widzicie, tu w środku są te nasionka takie. To jest to, co pszczoły lubią. I my reszta będzie się właśnie suszyć na następną herbatkę. Zakręcamy, wkładamy do środka i czekamy, aż nam się woda zagotuje. Teraz, kochani, poczekamy. Herbata zalana. Poczekamy 15 minut i zobaczymy, jaki będzie miała kolor. Czy hibiskus nie jest piękny? Piękny. Polecam każdemu, kto mieszka w Australii, albo nawet macie możliwości w Polsce. Kupcie sobie jadalny krzew hibiskusa do herbatki. Jest naprawdę przesmaczny, przepyszny i zdrowy i naturalny. Nie ma żadnych torebeczek, klejów, które to wszystko trzymają razem w tych herbatach, w tych saszetkach. Więc wiecie, ja nie powiem, że ja w życiu nie piłam. Oczywiście piłam, do tej pory zawsze piłam. Ale teraz mówię, jestem już. Mogę sobie na to pozwolić teraz. Mogę sobie eksperymentować. Mam na to czas. Nie w tygodniu, ale weekendy są po to, żebym mogła sobie właśnie zrobić coś dla siebie. I mówię, choćby taki właśnie zbieranie takich owoców natury dla mnie jest po prostu czymś ważnym. Na tę chwilę dbam o to, staram się dbać. Nie, ja wiem, zaraz powiecie, no miałaś trawy po sam pas i zielska. Owszem, no to w Australii tu rośnie nagminnie. Jeżeli tylko znajdę czas i chwilę, zawsze spędzam to w ogródku. I mówię, moim priorytetem na tą chwilę jest właśnie ogródek i moja wnuczka.
Więc to jest coś, co mnie teraz cieszy, ale mówię, w tygodniu no mamy trochę mało czasu, ale ze względu na urlop będę mogła poświęcić się swoim pasjom. Będę mogła robić to, na co mam ochotę. Jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy. Wiecie, jak to w życiu. Życie bez scenariusza, nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. Więc tak jak mówię, suszymy, pijemy i zobaczymy. Taki kolorek już zmienia? Pokażę Wam. Już się robi ten kolorek taki, nie wiem, czy przez światło. Widzicie, taki lekki denaturat, można nawet powiedzieć, ale będzie mocniejszy. I to jest naturalny barwnik właśnie hibiskusa. I tak jak mówię, nie ma tu żadnych nawozów, żadnej chemii. Jest to wyhodowane z ziemi, z deszczu. To, co natura przyniesie, tak ja. No kolorek się robi coraz ładniejszy. Za chwileczkę się napijemy. Damy temu 15 minut i będziemy się enjoyować, jak to Australijczycy mówią, właśnie herbatką. Dlaczego ja to robię teraz, a nie kiedyś? Słuchajcie, ogród zawsze, w momencie, kiedy kupowaliśmy dom, to było właśnie coś, to było jedno z priorytetów moich, że muszę mieć większe obejście. Po 3 latach pobytu w Australii kupiliśmy sobie dom. Powiem Wam tak, na co zwracałam ja uwagę. Przyjeżdżając tutaj na wizie studenckiej, no wiadomo, chciałam dążyć, miałam 2 dzieci, chciałam dążyć do tego, żeby mieć swój własny kąt, żeby nie wynajmować. Więc moją decyzją była taka, że musimy zaoszczędzić tyle, nie wydać tyle, bo część pieniędzy mieliśmy przywiezione z Polski, mieliśmy na koncie, więc chcieliśmy po prostu tak zaoszczędzić, żeby nas było stać, mieć depozyt i kupić ten dom. Jakikolwiek dom, jakieś swoje własne miejsce. Ja nie należę do ludzi, gdzie lubię wydawać pieniądze, można powiedzieć, bez sensu. Więc położyłam sobie takie kryteria właśnie kupowania domu. Jednym takim moim kryterium było to, że musi być ogród. Musi być ogród, każdy musi mieć swój pokój. To były kryteria. Ale miałam też kryteria finansowe oczywiście, więc powiedziałam, że mieliśmy, nie wiem, nie pamiętam, czy $20,000 na depozyt. I z tego byliśmy first home buyer, więc też żeśmy właśnie mieli tą ulgę, chyba wtedy było 7,000 na dom, na zakup pierwszego domu. Teraz jest chyba 10, z tego co pamiętam. No i wiecie, no i oczywiście kryteria finansowe, żeby nie przekroczyć pewnego budżetu. No więc myśmy sobie z mężem ustalili, że tak do 400,000 weźmiemy kredyt na dom, żeby to wszystko żebyśmy mogli podołać oczywiście, spłacić potem ten kredyt, tak? No i co się okazało? Kupiliśmy ten dom za 420,000. No 400 wzięliśmy do kredytu, 20,000 tam trochę mniej, 398 chyba tysięcy żeśmy kupili dom, działka 600 m², ale jakie priorytety? Przede wszystkim były to finanse, że nie więcej jak 400,000. Po drugie, musiała być duża działka, żebym mogła mieć swój ogród, gdzieś wyjść na zewnątrz. I powiem Wam szczerze, udało mi się to. Nie jest to jakaś dzielnica, jak tu niektórzy Polacy mówią, bo mieszkasz tak w niskiej i słabej dzielnicy. Ma dla mnie bez znaczenia. Dla mnie bez znaczenia. Ja powiem Wam tak. Ja mieszkam w dzielnicy jednej z gorszych, co nie znaczy, że czuję się tu źle. Czuję się tu bezpiecznie. Czuję się tutaj, mam fajnych sąsiadów, samych Australijczyków. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy, kupując dom za 400,000, na dzień dzisiejszy mogę sprzedać ten dom za raz tyle. Więc sami odpowiedzcie sobie na pytanie. Ludzie, którzy mieszkają w bogatych dzielnicach,
No owszem, również są to milionowe sprawy na dzień dzisiejszy. Tylko tak naprawdę, czy ja musiałam się szarpać, żeby go spłacić? Nie. Stać mnie na raty, stać mnie na ten kredyt hipoteczny i żyję sobie na jakimś tam poziomie. Mam to, czego oczekiwałam. Ja mogę kupić za 1 000 000 dom z dużym, piękny, wypasiony dom, jak to się mówi tutaj ładnie, ale co z tego, jak ja nie mam gdzie wyjść? Jak tam nie ma zieleni, nie ma nic, sam beton. Nawet nad oceanem te domy są milionowe, ale one nie mają obejścia. One są jeden przy drugim. Można powiedzieć takie apartamenty w kształcie domu. Więc to nie jest coś, czego ja w życiu oczekiwałam. Ja oczekiwałam w życiu właśnie tutaj w Australii, żebym miała i powiem wam, w momencie, kiedy przyszła ta choroba świata, to było po prostu dla mnie zbawienie. Ludzie się dusili w domach, ludzie się dusili, nie mogli, były tam różne jakieś restrykcje, a ja miałam po prostu wszystko, co chciałam. Ja nie musiałam się niczym martwić. Po prostu miałam gdzie wyjść. Miałam gdzie posiedzieć, miałam gdzie wyjść na świeże powietrze, gdzieś się poopalać. Wiecie, to naprawdę było, ja nie odczułam tego w jakimś negatywny sposób. Ja chodziłam do pracy, bo mam pracę, jaką mam, że pracuję z osobami starszymi, więc opieka nad osobami w takiej kryzysowej sytuacji też była bardzo potrzebna. Bo miałam takie pytanie, czy coś mogę powiedzieć na temat choroby świata w tamtym czasie, jak reagowała Australia na ludzi. Ja powiem tak, ja nie mam za żadnego złego doświadczenia. Nie mam. Moje doświadczenie było takie, że chodziłam do pracy. Zakupy robiliśmy normalnie, więc mogliśmy wyjść. Nikt nas tutaj nie kontrolował, nie robił, przynajmniej tu w zachodniej Australii. Ja takich restrykcji. Były restrykcje, że nie można było wyjechać do innych stanów, były restrykcje, że nie mogliśmy jechać do innego kraju. To fakt, to było, ale w momencie, kiedy żyjesz, tak można powiedzieć, dniem codziennym, nie planując urlopu, no bo w tym momencie nie było takiej możliwości planować urlopu, bo nie można było się zbyt mocno poruszać. Natomiast ja miałam też taką, jakby to powiedzieć, przepustkę na to, że mogłam się poruszać wszędzie, więc nie odczułam żadnych restrykcji. Ja słyszałam różne komentarze właśnie w innych stanach, że tam było nieciekawie. Czy tu w zachodniej Australii ludzie przeżyli jakiś niepożądany ruch ze strony państwa? Znaczy wiem, że dużo osób miało pretensje do rządu australijskiego właśnie o to, że pozamykał, że czuli się jak w klatce, że nie mogli wrócić. No, tak jak mówię, no życie pisze swój własny scenariusz i na to wszystko nie mieliśmy wpływu. Cały świat się tak naprawdę zamknął i to nie tylko Australia i mówienie, że Australia jest takim krajem, że narobiła tyle złego przy tej chorobie świata, że zmuszała nas do czegoś. Tak, z jedną rzeczą mogę się zgodzić. Co chodziło o szczepienie. To mnie bardzo, ja nie jestem też taką osobą i nie przepadam, tak jak sami widzicie, wolę naturalne środki. Natomiast w tamtym przypadku było tak, że no niestety praca mnie obligowała do tego, że musiałam wziąć te różne daweczki, które oni po prostu wymagali. Czy jestem z tego zadowolona? Nie, nie byłam. Nie byłam z tego zadowolona, byłam wręcz wściekła. No ale przepisy takie, jakie były w tamtym czasie, to mnie trochę irytowało, że muszę zrobić coś wbrew swojej woli. No ale taki był wymóg. Taki był wymóg i nie miałam na to wpływu i musiałam zrobić to, co wszyscy, bo jeżeli bym tego nie zrobiła, straciłabym pracę. To jest jedyna rzecz, która mnie na przykład irytowała w tamtym czasie. Natomiast co chodzi o resztę, można powiedzieć, tych zakazów, nieporuszania się, wyjazdów, czy
Tu w zachodniej Australii ja nie widziałam, żeby były jakieś takie bardzo duże restrykcje. No też taką opcją było właśnie brak wyjazdu poza granicę Pertu. No i oczywiście nie było samolotów, no chodzenie w maskach i te różne dziwne rzeczy. Czy to zabezpieczyło nas przed czymś? Nie. Nie zabezpieczyło i nie zabezpieczy, bo dalej to istnieje i dalej mamy te przypadki choroby świata, więc to się nie skończyło, więc było to niepotrzebne moim zdaniem, niepotrzebne zamieszanie. Naprawdę. To tak odnosząc się do tego właśnie jednego pytania, czy mogę coś powiedzieć na temat właśnie choroby świata. Mówię, choroba świata mnie osobiście oprócz różnych tych rzeczy, które musiałam zrobić w sensie szczepień, to mnie bardzo mnie to dotknęło jakby osobiście. Znam osoby, które robiły to bez najmniejszego oporu. No i ja troszeczkę się próbowałam na początku bulwersować, no ale warunki były krótkie i na temat, że w momencie, kiedy tego nie zrobię, no po prostu nie będę mogła pracować. I to była jedyna rzecz, dlaczego to robiłam. Całą resztę nie przeszliśmy jakoś boom. Oczywiście historia z papierem toaletowym to była na cały świat. Wszyscy wiedzieli, że w Australii papier, nie wiem dlaczego, papier toaletowy znikał jak kamfora w ogóle z spółek. No oczywiście nie byłam odosobniona, ja również brałam ten papier toaletowy, że mój Australijczyk i zięciu, gdzie oni są nienauczeni w ogóle czegoś takiego, można powiedzieć w sytuacjach kryzysowych nie za bardzo sobie chyba wszyscy radzą tutaj w Australii. Natomiast my Polacy jesteśmy nauczeni, przynajmniej mój rocznik, wiemy, co to znaczy brak towaru na półkach, wiemy, co to znaczy mieć papier toaletowy tylko na półkach i ocet. No więc dla mnie wszystko inne było, oprócz papieru toaletowego, to było po prostu duża zagadka dla mnie, dlaczego tak się działo, ale po prostu schodził jak świeże bułki. Nie wiem, co było przyczyną tego papieru toaletowego, ale zrobili limity właśnie na jajka, na mąkę, na cukier i makarony i ryż. Makarony, ryż. Co to jeszcze wtedy było? No i ten nieszczęsny papier toaletowy i papier, no i wszystkie już środki dezynfekujące też były limitowane na osobę. Słuchajcie, dla mnie jako Polki po 50 no niestety nie jest to coś, czego już w życiu nie przeżyłam, więc wiem, co to znaczy mieć właśnie restrykcje różne. Młodsze pokolenie trochę inaczej to odbierało, co chodzi o Polonię. No niestety młodsze pokolenie nie zna historii i nawet nie chce jej poznać. Natomiast no co zrobić? No i my z mężem żeśmy się śmiali, żeby tyle tysięcy kilometrów żeśmy przyjechali, żeby teraz znowu stać w kilometrowych kolejkach za no nie za chlebem, masłem czy mlekiem, bo to wszystko było, tylko właśnie za papierem toaletowym. No to był niesamowity powrót do przeszłości, bo to był powrót do przeszłości, powiem wam szczerze i nie spodziewałam się, że właśnie w Australii poczuję coś takiego, coś, co już kiedyś przeżyłam, bo w Polsce pamiętam okres lat 80., gdzie nie było nic. No i trzeba było o 6 rano jakieś tam o 6 rano wyskoczyć z domu i stanąć w kolejce, żeby można było coś kupić. No, ale tak jak mówię, no to był powrót do przeszłości. To było, mówię, dla Polaków starszej generacji nie był to żaden jakiś szok, nie było to żadne jakieś wow, natomiast młode pokolenie odebrało to całkowicie inaczej, byli na to nieprzygotowani, byli zaskoczeni, zbulwersowani, ale mówię, takie jest właśnie życie bez scenariusza. Nie możecie przewidzieć. A co chodzi o przetrwanie, no musimy się uczyć życia w różnych warunkach. Sami widzicie, co się na świecie dzieje. To jest jakieś nieporozumienie, ale nie będę się wypowiadać na tym kanale, bo nie o to chodzi. Dalej czekamy na herbatę z hibiskusa, więc to tak pomiędzy oczekiwaniami właśnie chciałam odpowiedzieć na to jedno pytanie, bo jeżeli kogoś to interesuje, czy ktoś ma inne zdanie, no nic, ja mam takie i ja to przeżyłam w ten sposób. I mówię, tak właśnie była decyzja też mojego domu, że
przez to, że miałam gdzie wyjść, gdzie zająć się czymś, wiesz, plewieniem, uprawianiem ogródka, warzyw, nasion, czegokolwiek, to mi sprawiało przyjemność i nie odczułam tego tak drastycznie, nie miałam żadnej blokady psychicznej, że gdzieś coś się dzieje negatywnego. No, kochani, zaczynamy. Nasza herbata już dochodzi. Zobaczcie, jaki ma kolor. Zobaczcie. Widzicie to? Zobaczcie, jaki ona ma kolor. To jest moja herbata. Zaraz przeleję do kubeczka. Poczekajcie. No słuchajcie, tu mamy to. Tu mamy herbatkę. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Nie wiem, czy dobrze widać pod światło. I to jest ze świeżych kwiatów, więc również możecie. Teraz mamy kubeczek z kwiatuszkiem do kwiatuszka. Zobaczcie. Teraz wam pokażę, spróbuję pokazać. Przyjemny smak. Bardzo dobra. Świetna. Polecam. Naprawdę. Polecam. Kochani, jeżeli macie jadalny hibiskus, polecam herbatę. Czy ze świeżych kwiatów, czy z suszonych. To wszystko jest przepyszne. Naprawdę. Polecam każdemu. Zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę, tak? Widzicie? Taki ma. Trochę taki denaturat wygląda. No nie wiem, może dlatego, że jest inny sezon, bo ostatnio miałam czerwoną, a to jest taka bordowa, wiśniowa można powiedzieć. To kochani, dziękuję za oglądanie, za zostanie ze mną do końca. Życzę Wam smacznych herbatek jesienno-zimowych, no bo niestety u nas wiosenno-letnich, jak wiecie, mamy to wszystko do góry nogami. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego.